Po każdej sesji, po każdych zdjęciach macie na swoich kartach bardzo dużo materiału. Przynajmniej taką mam nadzieję. I cały ten materiał musicie oczywiście zrzucić na komputer, uporządkować, skategoryzować, żeby później łatwo móc się poruszać w nim w trakcie montażu, no i na końcu dostarczyć jak najlepszy produkt do swojego klienta. Final Cut w bardzo fajny sposób umożliwia kategoryzowanie, organizowanie plików i o tym, jak je zaimportować i jak je skategoryzować, zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, w tym momencie otworzyliśmy sobie naszego Final Cut'a Pro. Ja mam go w wersji trial i Wam też polecam jak najszybciej zaopatrzyć się w tą wersję, ponieważ Apple udostępnia na aż 90 dni, więc 3 miesiące macie na to, żeby nauczyć się tego programu. Jeśli na przykład przechodzicie z Premiera na Final Cut'a, tak jak ja to zrobiłem, macie okazję nauczyć się tego programu, zrozumieć jak on działa, no i później fajnie z niego w trakcie swojej pracy korzystać. Tak wygląda to okno i widzicie, że jest tutaj troszeczkę pusto, ale zanim przejdziemy do tego okna, najpierw przejdziemy do Findera. Jak widzicie, znajdujemy się teraz w Finderze i mam tutaj przygotowany taki folder FCPX Tutorial, tak się ten folder nazywa, i w środku tego folderu podzieliłem sobie wszystkie materiały, z których będę korzystać w trakcie montowania tego dzisiejszego filmu, który będzie tylko w celach testowych. Podzieliłem sobie na 4 foldery. Mam tutaj folder Music i w środku tego folderu znajduje się muzyka, której będę używał w trakcie tego filmu. Mam folder Pictures, gdzie znajdują się zdjęcia, logo ogólnie, ikonki, zdjęcia, obrazki, które będę wykorzystywał w filmie. Shots to folder, w którym znajdują się ujęcia, które jak widzicie pobrałem sobie z serwisu Pexels i strasznie ten serwis polecam. No i na końcu ostatni folder Sounds, gdzie będą jakieś takie dźwięki, które nie są muzyką, ale będą gdzieś tam nam fajnie dodawać klimat w tym filmie. I w ten sposób, dokładnie w ten sam sposób podzielimy sobie te materiały w Final Cut'cie, bo Final Cut pozwala właśnie na zrobienie czegoś takiego. I teraz przechodzimy do Final Cut'a. Ok, jesteśmy znowu w Final Cut'cie i zaraz będziemy importować nasze pliki, ale zanim to zrobimy, musimy wytłumaczyć sobie jedną podstawową rzecz, a właściwie kilka. Po pierwsze, tutaj w tym z samej lewej strony na górze znajduje się okienko, w którym będziemy tworzyć nasze biblioteki, nasze eventy, czyli wydarzenia i projekty. Czym różnią się te wszystkie rzeczy od siebie i dlaczego nie jest to tak proste jak w Premierze, gdzie po prostu wrzucamy sobie pliki? Może na początku wydaje się to bardziej skomplikowane, natomiast powiem szczerze, że po przejściu z Premiera na Final Cut'a uważam, że jest to zdecydowanie wygodniejszy i jakiś taki mądrzejszy sposób na sobie po prostu sortowanie naszych plików. Na samym początku pojawi nam się nowa biblioteka, która będzie miała nazwę Untitled, ponieważ żadnego tytułu jeszcze nie ma. Ale kiedy sobie wejdziemy w nią w ten sposób, no to będziemy mogli zmienić nazwę tego na przykład FCPX Tutorial, ponieważ tym się dzisiaj zajmujemy. I w środku tej biblioteki znajdują się dwa eventy. Smart Collections, które wyrzucimy, bo nie jest nam do niczego potrzebne. Delete folder, ten folder wyrzucimy i pozostał nam event, który nazywa się zgodnie z datą, w której go tworzymy, czyli dla mnie jest to 3 październik. I teraz tak, co robimy, żeby zachować tą strukturę, o której przed chwilą mówiłem z naszego Findera? Ja przyjmuję taką technikę, którą też widziałem na YouTubie na innym kanale, gdzie każdy event to po prostu odpowiada folderowi z mojego Findera. Więc zmienimy sobie nazwę tego eventu właśnie w ten sposób i nazwiemy go zgodnie z tym, co miałem na początku, czyli Sounds. I tutaj wrzucimy sobie wszystkie nasze dźwięki. Klikamy na przycisk Import Media i otwiera nam się taki widok Findera. Przejdziemy teraz do właśnie tego folderu, gdzie mam to schowane, do Sounds. Wybierzemy oba pliki i klikamy. Ważne, żeby jeśli macie mało miejsca na MacBooku, tak jak na przykład ja mam, to zamiast opcji, która będzie zaznaczona na samym początku, Copy to Library, wybrać opcję Leave Files in Place. Wtedy te pliki zostaną w tym miejscu, gdzie je macie. Jeśli wybierzecie tą opcję numer 1, tą pierwszą opcję,
no to wtedy pliki zostaną zdublowane i będziecie po prostu, wasz projekt będzie zajmował 2 razy więcej miejsca, a przy ograniczonych dyskach, szczególnie w MacBookach, może być to problem. Klikamy Import Selected i jak widzicie w naszym evencie Sounds znajdują się już 2 dźwięki. Klikamy sobie 2 palcami na touchpadzie, wybieramy opcję nowy event i nazywamy go teraz Music, ponieważ tutaj będziemy chcieli wrzucić naszą muzykę, z której będziemy korzystać. Ponownie przechodzimy do tego miejsca, gdzie znajduje się nasza piosenka, klikamy Import Selected i myślę, że już rozumiecie, na czym to polega. Za każdym razem po prostu wybieram nowy event, nazywam go dokładnie tak, jak mam go nazwanego w Finderze, przechodzę do niego, zaznaczam wszystkie pliki i klikam Import Selected, pamiętając, żeby nie kopiować tych plików do nowego folderu, tylko zostawić je w tym samym miejscu, w którym były. No i ostatni folder, który sobie wymyśliłem do tego testu, Pictures, i wchodzimy w Pictures, wybieramy oba obrazki, które na razie są czarne, bo są czarne. No i w ten sposób udało nam się przenieść całą tą strukturę, całe to drzewo dokładnie tak, jak wyglądało w Finderze. A więc mamy folder FCPX Tutorial, jak widzicie mamy tutaj wszystkie nasze materiały i elegancko podzielone są one na eventy, na takie foldery. Została nam do omówienia praktycznie jeszcze tylko jedna rzecz, a mianowicie zrozumieć, czym ten projekt jest. Omówiliśmy już biblioteki, omówiliśmy eventy i przejdźmy teraz jeszcze do ostatniej rzeczy, czyli do projektu. Nasz projekt to po prostu stół montażowy. Miejsce, w którym będziemy docinać, przenosić, przesuwać, dodawać dźwięki i zajmować się tym wszystkim, o co w montażu chodzi. Żeby utworzyć taki projekt, no najprościej będzie kliknąć po prostu New Project i wybrać jego nazwę. W moim wypadku to będzie po prostu nazwa filmu, jaki sobie wymyśliłem, czyli FCPX Tutorial. Może on zostać w tym evencie Shots, bo i tak to będzie film. I tutaj mamy taką opcję, która jest od razu na sam początek ustawiona. Video set based on first video clip properties. I po prostu ustawienia tego projektu będą zgodne z pierwszym filmem, który przeniesiemy na timeline. Klikamy OK, tworzy nam się timeline i tutaj też utworzył nam się projekt w evencie Shots, zgodnie z tym, jak ustawiliśmy. No i zaznaczamy sobie, tak jak ja tutaj zaznaczyłem, kawałek filmu, który chcielibyśmy wykorzystać, przeciągamy go myszką i w ten sposób udało nam się nie tylko zaimportować, ale zorganizować pliki, z których będziemy korzystać, a już w następnym odcinku przejdziemy do ich edycji. Ok, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Omówiliśmy sobie, jak importować, jak organizować pliki i jesteśmy na samym początku naszej drogi, w której będziemy dowiadywać się i uczyć, jak używać tego wspaniałego narzędzia, jakim jest Final Cut Pro. W następnym odcinku zajmiemy się tym, co jest najważniejsze, czyli edycją filmów. Jak docinać, jak przesuwać, na czym polega właściwie ten magnetyczny timeline, który znajduje się w Final Cutie, i tym wszystkim oraz wieloma innymi rzeczami zajmiemy się w następnym i w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka, komentarz, będzie mi z tego powodu bardzo miło. I co? Widzimy się w następnym odcinku.